wyciąga pan z kieszeni i tu położy Na jakiej podstawie? na podstawie, że może pan mieć środki niedozwolone, substancje. Na jakiej podstawie pan tak twierdzi? Takie mam przypuszczenie. Takie ma pan przypuszczenie? Tak, dokładnie. Ale na jakiej podstawie? Nie rozumiem. Artykuł 15 ust. 1. Nie, mam na myśli tu o stanie faktycznym. Jaka jest podstawa? Nie wiem, wydaje się, że będę odurzony. Powiem panu. Że pana pierwszy raz policja legitymuje, czy o co tu chodzi? Nie, może panowie w ogóle pierwszy raz kogoś legitymują, bo takie odnoszę tutaj wrażenie. Co to jest za społeczeństwo? Co za społeczeństwo? No to ja nie potrzebam do panów i nie próbuję panów przeszukiwać. Daj mi pan bokserki. Daj mi pan. Co powiecie? Tak, przykucnie pan. A po co to wbijałeś? Interwencja? Po co? Podobne. Podobne, okej. Sytuacja, którą dzisiaj wam tu przedstawię, jest skandaliczna i pokazuje, jak w sposób kompletnie pozaprawny, ale wykorzystujący przewagę posiadania munduru, można dosłownie upodlić człowieka, stosując metody znane z systemów słusznie minionych. Kłamstwa, wypieranie się swoich słów, brak respektowania prawa, o tym wszystkim dzisiaj w materiale. Tak jak w innych przypadkach, tak i w tym co jakiś czas będę zatrzymywał materiał i go komentował. Zdarzenie miało miejsce już jakiś czas temu. Mężczyzna rozmawiający z kobietą około północy zostaje zaczepiony przez policję. Dosłownie chwilę po tym, jak policja rozpoczęła interakcję, włącza on kamerę i dzieje się to. Dokumenty poproszę. Nie mam dokumentów. Nie ma pan dokumentów. Nie mam. Swoje pamięta? Słucham? Dane pan swoje pamięta? Tak. Dobra, pan wyciąga pan z kieszeni i tu położy Na jakiej podstawie? na podstawie, że może pan mieć środki niedozwolone, substancje. Na jakiej typu podstawie pan tak narkotyki. twierdzi? Takie mam W sensie- przypuszczenie. Takie ma pan przypuszczenie? Tak, dokładnie. Ale na jakiej podstawie? Nie rozumiem. Artykuł 15 ust. 1. Nie, mam na myśli tu o stanie faktycznym. Jaka jest podstawa? Nie wiem, wydaje się, że będę odurzony. Powiem panu. No ale na jakiej podstawie się pytam? Dlatego, że prowadzimy takie akcje tutaj na terenie. Nie może pan prowadzić takiej akcji, proszę pana. No, Ja pani czuję się prowadzi represjonowany. takie Nie, ja czuję się represjonowany, nic tu nie wyjmę, możemy jechać na komisariat. Ja w tej chwili tutaj nic nie wyjmuję, ponieważ nie widzę tutaj żadnej podstawy do tego, żeby pan dokonywał tutaj kontroli osobistej. Na pewno mam już tutaj podstawy, bo nie chce pan ujawnić tutaj. Aha, no to teraz pan ma dopiero podstawę, tak? Nie, Okej. wcześniej miałem, ale teraz już się Dobrze. jakby moje podejrzenia tak... Mamy tu do czynienia z absurdalną sytuacją, w której ignorant w mundurze żądający wyciągnięcia od obywatela z kieszeni jego prywatnych rzeczy, a więc chcący wejść w strefę osobistą konkretnego człowieka, w rzeczywistości nie podaje przyczyny tej czynności. Mamy informację o przypuszczeniu, ale żadnej o tym, na jakiej podstawie wobec konkretnego obywatela ktoś przypuszcza, że ma jakieś niedozwolone środki, a to przecież od niego żąda się ujawnienia strefy prywatnej. Jemu się taka informacja po prostu należy i o tym będzie więcej przy okazji jednego z odcinków, w których przejrzymy sobie argumentację sądu. W prawie nie ma opisanych przyczyn danych czynności opartych na a może pan ma, a może pan nie ma. Albo ktoś jest o coś podejrzany, o wykroczenie lub przestępstwo i się mu to komunikuje, wraz z podstawą, na jakiej opiera się to podejrzenie, i to bez wezwania do podania tej przyczyny, panie ignorancie policyjny, i wtedy podejmuje się czynności, albo w ogóle się tego nie robi. Kiedy mundurowemu łopatologicznie wytłumaczono, że chodzi o podstawę, na jakiej uważa, że te środki pytający może mieć, ten odpowiada, no że prowadzą takie akcje tutaj. Innymi słowy, mamy tu zwyczajną łapankę, w rzeczywistości bez żadnego uzasadnionego podejrzenia wobec konkretnej osoby. Słysząc tę nie mającą nic wspólnego z prawem przyczynę, pan Przemek, bo tak ma na imię człowiek nagrywający materiał, postanawia odmówić wykonania bezzasadnego żądania, na co policjant stwierdza, że no to teraz on już ma na pewno podejrzenie, a więc wcześniej podejrzenia tak właściwie nie było. Jest to typowy, bezczelny i niestety nie tak rzadko spotykany sposób działania policji, oglądany także w przypadku moich sytuacji z tą formacją. Poda pan dane? Nie podam, bo nie ma przyczyny legitymowania. Aha, to skoro nie chce pan podać danych, to teraz najwyraźniej ma pan coś do ukrycia i teraz pan musi podać dane, bo inaczej artykuł 65 KW. Żenada policyjna, zarzut w drugim rzędzie, kiedy zarzut w rzędzie pierwszym był idiotyzmem przeprowadzającego interwencję, o czym znacznie więcej już niedługo. Że pana pierwszy raz policja legitymuje, czy o co tu chodzi? Nie, może panowie w ogóle pierwszy raz kogoś legitymują, bo takie odnoszę tutaj wrażenie. Pan
sobie jak... Ja robię awanturę? Znaczy panowie, stoję sobie na ulicy, rozmawiam z kimś, a panowie mnie tu chcą przeszukiwać i... Proszę pana, Po jest pierwsze północ. nie ma pan maseczki. Jest północ, popełnił pan wykroczenie. Nie mam maseczki, no tak, to jest rzeczywiście ciężka sprawa, że nie mam maseczki. Już powiedziałem, nie jestem w stanie założyć. Spadła mi i nie jestem w stanie jej założyć. No dobra, I jest jedziemy brudna. z panem na komendę, tak? Jest północ, a pan nie ma po pierwsze maseczki, a my mamy przypuszczenie bez najmniejszej podstawy, więc przetrzepiemy cię, chłopie, no bo jest północ, a tacy gówniarze jak ty po 30 powinni spać w domu grzecznie. Policjanci zaczynają budować narrację, gdzie robi się z pana Przemka awanturnika i robią to w stosunku do chłopa, który musi się dopytywać o przyczyny podejmowanych czynności, mimo że powinno mu się je podać bez wezwania, a w dodatku otrzymuje gówno, a nie przyczynę. Paranoja. Jeżeli panowie potrzebują tak, no to tak. Bardzo bym prosił. Co to jest za społeczeństwo? Co za społeczeństwo? No, no to ja nie potrzebam do panów i nie próbuję panów przeszukiwać, bo mam podejrzenie, że panowie coś posiadają. Podstawą było to, że nie ma pan maseczki. Dlatego pan chce mnie przeszukać, bo nie mam maseczki? No pan się Nie wysłuje? dlatego również też, że mówi pan, że nie ma dokumentów. A może pan ma ten dokument? Musimy to zobaczyć. Czy pan ma ten dokument, czy nie? Może pan ma gdzieś w kieszeni, nie chce wyjąć, tak? No, Możemy zweryfikować, czy ma pan taki dokument przy sobie? Czy wy to słyszeliście? O Jezu, co to jest za społeczeństwo, że śmie domagać się tego, co zgodnie z prawem mu się należy, bez wezwania? Jak tak można wymagać przestrzegania prawa i respektowania praw osoby, wobec której podejmuje się interwencję? No co za cham z tego pana Przemka? Zauważcie, że mężczyzna na żadnym etapie nie odmawia podania danych, nie jest jeszcze o to pytany. Policja zdaje się uzurpować sobie prawo do wchodzenia w strefy prywatne, gdy ktoś powie, że czegoś nie ma, mimo że nie ma najmniejszej przesłanki do tego, by twierdzić, że kłamie w tej sprawie lub nieświadomie mówi nieprawdę. Fantastycznie wam idzie, panowie łapaniowcy. A może pan ma, a może pan nie ma, a może pan policjant jest naćpany? nie mam. No to jak mam wszystko wyjąć z kieszeni, no to nie mam nic w kieszeniach. Tak, oprócz... Wyciąga pan po prostu, jak nie ma pan nic w kieszeni. Nie będziemy pana grzebać, tylko pan pokaże, że nie ma tego dokumentu i tyle, tak? No co, mam klucz. Mam klucz i... maskę. I maseczkę pan ma. Tak, mówiłem, no spadła mi na ziemię i później nie mogłem jej założyć. No jeszcze taki klucz. Położy pan tutaj wszystko na stoliku. Na biało. Wszystko. Dobra, kurtkę pan zdejmie. Kurtkę? No chyba pan żartuje. Nie. Ja nie będę się tutaj rozbierał. Nie, proszę pana. Nie będzie się pan rozbierał, zdejmie pan tylko kurtkę. Nie zdejmę kurtki, nie jestem w stanie jej zdjąć. No dobra, to trzeba jechać z panem tak. No to jedźmy. Dobra, na czas tutaj jak przyjeżdżam, założy pan maseczkę. Nie jestem w stanie. Jeżeli pan mi może założyć, to bardzo bym prosił. No nie będę panu zakładał mu pan swoje ręce. Jest pan Nie dorosły, jestem w stanie jest pan założyć. dzieckiem, Nie jestem w stanie założyć maski. Wydaje mi się, że pan rozumie polecenie, które panu wydaje. A ja myślę, że pan nie rozumie słów, które ja do pana wypowiadam. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, czyli co? Jedziemy z panem na komendę. Mężczyzna wykonuje polecenie policji, pokazuje kieszenie i to, co ma przy sobie, ale widać, że nie o dowód tu jednak chodzi najwyraźniej, bo nagle policjant każe zdejmować kurtkę, a do tego kompletnie ignoruje to, że człowiek może mieć w pewnych okolicznościach z powodu swoich problemów zdrowotnych, a tak rzeczywiście jest w tej sytuacji, problemy z wykonywaniem wydawałoby się prostych czynności. Mamy tu do czynienia z człowiekiem, który ma postępujące problemy zdrowotne, o czym sam wspomina na swoim kanale i co zresztą ewidentnie jest zauważalne, ale niestety jest taka część policjantów, a i nawet byłych policjantów, którzy lubią z takich faktów kpić, że no nagle go ręce bolą, czy coś w tym stylu. Jest to w oczywisty sposób sytuacja nie mieszcząca się w etyce pracy funkcjonariuszy, ale kogo to obchodzi? Generalizujemy, wszyscy są sprawni, zawsze i mają wykonywać polecenia policjanta. I przede wszystkim pana imię i nazwisko jeszcze bym mógł prosić? Tak jak na początku powiedziałem, sierżant stolarz na policji. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, panowie, no albo w jedną, albo w drugą, bo też jestem w pracy. No nie wiem, zwołujemy dyżurnego i jedziemy z nim? Czy co robimy? Ale chcesz na kontrolę, czy na podanie danych?
No nie wiem, na razie to widzę, że tutaj jest pod górkę wszystko robione. Przez podgórkę. Kolega pana poprosił, żeby pan rozciągnął kurtkę celem zobaczenia tego, co za... Powiedział, żebym zdjął kurtkę, kolego. A ja nie jestem w stanie zdjąć kurtki. osobistej. Ale ja nie rozumiem podstawy tej kontroli osobistej. Powiedziałem panu, co mam w kieszeni, nie mam dowodu, nie mam niczego innego i tyle. No może jeszcze pan by chciał z majtki zajrzeć. Nie będę panu bajki zaglądał. Nie, a tam się chowa... Wie pan? Nie wiem, no to już dochodzi do jakichś absurdów, mam kurtkę ściągnąć. Mnie to nie obchodzi. No to ja podpowiadam, gdzie się chowa. No. Kontroli pan nie widzi, a podstawy legitymowane już pan widzi, czy jeszcze też pan... Tak, nie miałem maseczki, więc wiem, że tam jest jakaś nagonka i panowie pewnie w związku z tym... Poproszę w związku z tym pana imię, nazwisko. Przemysław Zawadzki. No nie, ja mógł go sprawdzić. Tak czy siak kontrolę dokładniejszą drogę. I data urodzenia pana? Przepraszam, 18 listopada 87. Pan mówi, że jest w pracy teraz? Tak. A co pan robi tutaj? No jest to ściśle tajne akurat, więc nie mogę o tym mówić. Prowadzę rozmowę, która jest po prostu związana z moją działalnością. Jeżeli pan ma działalność, to zaraz się dowiem. Bardzo proszę. Nie wiem jeszcze. No, moja działalność nie jest ściśle tajna, ale moje czynności, które wykonuję, tak. Mądrości. No niestety rozmowę będziemy musieli przerwać i z komendy sobie pan wróci z buta, albo nie wróci. Niestety. Jak panu to na rękę. Nie jest mi to na rękę. No, I oczywiście... że jest problem z pokazaniem kieszeni. Pokazałem wszystko, co mam w kieszeniach. Pan kazał mi zdejmować kurtkę, nie będę się tutaj rozbierał, bo mówię, że mam problem. Nie będzie rozbierał, bo chyba ubrany pan jest pod kurtką, czy nie? Czy goły pan pod... Jestem, ale nie będę zdejmował kurtki, bo jej nie założę ponownie. Z jakiego powodu? Co Z pan, powodu mojej choroby. co tam, z ręką coś się dzieje? Z barkiem? Ze wszystkimi. Barkami, nadgarstkami, dłońmi. Nie zdejmę kurtki i nie założę samodzielnie. Rozumiem, że pan cały dzień spędza w kurtce, tak? Cały dzień, całą noc. A panu się na żarciki zebrało, co? No nie, co rozumiem, tylko staram się tutaj... Na pana to skarga i tak, dlaczego na pana pan- to skarga i tak idzie i to Widzę z całą problemu. pewnością za te wszystkie słowa, które pan tu wypowiada, Widzę problemu. bo pan nie rozumie, co ja do pana mówię. Mam problemy Pan nie fizyczne, nie rozumie. jestem w stanie zdjąć Pan kurtki nie od rozumie, 2 co ja lat. do pana mówię. Mężczyzna, słysząc temat wykroczenia dotyczącego maseczki, nie zamierza specjalnie dyskutować na temat słuszności tego zarzutu i zwyczajnie proszony podaje dane policji. Policjant po pokazaniu zawartości kieszeni zaczyna wymyślać, że osoba, wobec której prowadzi się interwencję, ma jakiś z tym problem. Nie wiem, czy był pijany, naćpany, jakoś tak słabo odnotowuje fakty, które przed chwilą zaistniały. Drugi zaczyna zwyczajnie kpić z legitymowanego, ale to już w przypadku tego konkretnego mundurowego nie dziwi mnie zbytnio. Nie, to pan nie rozumie. No na komendzie niestety z majtkami pan poleci. Nie ma problemu, bo oczywiście, że mają państwo podstawy do czynności procesowej, jakim No jest to poczekaj, to przeszukanie. sobie to i tylko adres. Co to w ogóle ma być? Skoro pan nie chce zdjąć tu kurtki, to na komendzie poleci pan z majtkami? Co to w ogóle za język i do kogo to? Do jakiegoś przestępcy? Czy może do osoby, wobec której nie macie żadnych podstaw, by wchodzić w jej osobistą sferę? No ale przynajmniej mnie panowie ubierzecie. Niestety tak, panie policjancie, bo jeżeli pan Przemysław rzeczywiście miałby problemy z ubraniem się z powodu swoich dolegliwości, to będziecie musieli mu zapewnić pomoc w tym ubraniu, więc ty zwyczajnie pieprzysz głupoty, albo z góry zakładasz, że nie będziesz respektował jego praw. Wyłączy pan na razie ten telefon na czas trwania czynności. Dlaczego? Nie jestem zatrzymany z tego, co wiem, przynajmniej. Wyłączy pan na razie ten telefon. Proszę pana, czy jestem zatrzymany? Czy jestem pozbawiony prawa do Jest pan na słuchania razie telefonem? zatrzymany, ale No to na niech razie pan nie nie... jesteśmy w stanie tutaj dokonać z panem pewnych czynności. I na w czym czas przeszkadza trwania- panu to, że posługuje się telefonem? No Nie ma na pan, razie- nie ma pan prawa... Na razie proszę pana, żeby pan wyłączył ten telefon. Ale na jakiej podstawie? Myśli pan, że panu wszystko wolno o wszystko mnie poprosić w tej chwili? Ja nie jestem zatrzymany, nie jestem pozbawiony Tak, praw. Proszę pana, żeby na razie pan nie używał telefonu. Ale ja, Kończymy słyszy pan, czynności. ja zadaję pytanie panu, na jakiej podstawie pan mnie Jaki prosi tutaj o... adres złapaliście? Już prosiłem o coś pana, tak?
Ja panu też już odpowiedziałem, nie ma pan prawa pozbawić mnie możliwości używania telefonu, jeżeli nie jestem zatrzymany. Na razie proszę, dopóki trwa Na jakiej interwencja. podstawie? Proszę pana, pan działa na podstawie prawa, a nie na podstawie tego, że pan ma jakieś widzimisię, więc się pytam, na jakiej podstawie pan zabrania mi korzystania z telefonu? Nie powiedział pan na jakiej podstawie prawnej. Panu się rolę pokrywa, nie jest pan szeryfem, tylko jest pan funkcjonariuszem policji, pan powinien wykonywać swoje... Bardzo proszę, może pan nie używa. Dlaczego? Poproszę pana o to. Ja rozumiem, że pan mnie poprosił, ja nie chcę, jak wie pan, no, skorzystać z tej propozycji. Nie jestem zatrzymany, już panu powtórzyłem. Facet nie jest zatrzymany, ale dostaje polecenie wyłączenia telefonu bez żadnej argumentacji, w czym by to miało utrudniać te czynności. A jakże pewnie wykonać bez dyskusji, a potem się skarżyć bez dowodu, jak dożyjesz. Dobra, zajmuję wszystko. Jakie to jest marka telefonu? Oj, Dobra. muszę mi pomóc z tym, sobie to zrzucić. Tutaj będzie ta kontrola robiona, czy gdzie? Tutaj, tak? Odblokuje pan telefon. Odblokuje pan telefon, tą klawiaturę numeryczną. Dobra. W tym momencie panu podyktuje gwiazdka, kratka. Gwiazdka, Kratka, 06, kratka. kratka i... W tym momencie pojawił się numer e-mail. Oczywiście sprawdzenie telefonu, bez kompletnie żadnej przyczyny, żadnej podstawy, nikt nie komunikuje, że jest podejrzenie, że telefon jest ukradziony. Dobrze, że majtek pan policjant nie chce sprawdzać, a nie, czekaj. Rozumiem, że to jest przeszukane, prawda? Tak. Dokładnie tak. Co by panowie robili, gdyby nie ustawa przeciwimienna? Co? Dobry pretekst do grzebania ludziom w rzeczach. Nie lubię tam nikomu w rzeczach grzebać, no ale jeżeli pan już się ukaże, nie powyciąga pan rzeczy z kieszeni, to Nie, przecież wyjąłem wszystko z kieszeni. mam podejrzenie, że może pan mieć coś niedozwolonego po Ja prostu. panu wszystko nie jestem w stanie zdjąć. Nie, poprosiłem pana. No tak, ja nie widziałem, nadal nie widzę żadnych powodów i oczywiście skargę na pana złożę w tej sprawie, bo jak najbardziej nie mam tutaj żadnych podstaw do tego, że panowie mnie przeszukiwali. Ma pan do tego jak najbardziej prawo. Nie mówię, że nie. Zobaczcie, jak bezczelne kłamstwo i chamstwo wychodzi od policjanta. Mężczyzna w początkowej fazie jedynie dopytywał się o przyczynę żądania wyciągnięcia rzeczy z kieszeni, co powinien otrzymać bez wezwania. Następnie, gdy policjant powiedział mu, że no bo przeprowadzają takie akcje, co w rzeczywistości nie jest żadną prawem umocowaną przyczyną, zrobił to, wyciągnął wszystko z kieszeni, a ten kłamca twierdzi, że było inaczej. Nic dziwnego, że pan bandycjant próbował przerwać nagrywanie, teraz widać bardzo wyraźnie dlaczego. To nie koniec jednak maniany, jaką odwalą policjanci tutaj. Dobrze, daj mi pan buty. Tutaj. Jeden był drugi. Dobra. Dobra, tak to pan zdejmie. Dobra, przekręć pan je na drugą stronę. Wstrząsnąć. Wstrząśnie pan tak nimi. Panu Przemkowi nakazano ubranie skarpetek, tego wam tu nie puszczam, bo w tym czasie słychać głośno dzwonek kogoś telefonu, to możecie sobie usłyszeć w oryginalnym materiale, do którego link zostawię także w opisie pod filmem, ale teraz zaczną się dziać rzeczy, które wybijają upodlenie człowieka na dramatyczny poziom. Sytuacja dzieje się w pomieszczeniu, które jak wynika z relacji pana poddanego czynnościom i z oryginalnego materiału, wydaje się być pomieszczeniem przechodnim, niezamkniętym. Zresztą tak by na to wskazywał tekst dopytujący się policjanta skierowany w stronę innego policjanta, czy tutaj mają to robić. Nagrywający twierdzi, że tam przechodzili inni policjanci. W takim miejscu facetowi wydaje się polecenie rozebrania do rosołu. Będzie on stał, a nawet kucał w samych skarpetkach, w niczym więcej. Dobra, daj mi pan teraz spodnie.
Dobra, poproszę. A po co to wbijałeś? Interwencja? Po co? Podobne. Podobny, okej. Ja jestem do kogoś podobny? Jak właśnie słyszeliście, w międzyczasie panowie policjanci przekazują sobie ustalenia, pod co jest wbita interwencja. Osoba podobna w domyśle do poszukiwanej, co w gruncie rzeczy oznacza, że policjanci zwyczajnie zmyślają powód, który doprowadził ich do przeprowadzenia interwencji w tak szerokim zakresie, a gdy trzepany obywatel pyta, do kogo to on jest podobny, następuje milczenie. Macie tutaj zwyczajnie dowód wprost na to, jaką wręcz gangsterkę uprawiają niektórzy policjanci. Nigdy w żadnym momencie interwencji nie padł taki powód, no ale trzeba coś nazmyślać, by chociaż na papierze stwarzać jakieś pozory zgodności z prawem. Daj mi pan czapkę. Pokaż mi pan. Gdyby nie ustawa przeciwdziałania, też by panowie mnie przesłuchiwali? Dobra. Daj mi pan teraz pod koszulkę. Okej. No i ostatnia. Stanie pan. Daj mi pan bokserki. Daj mi pan. Cofnijcie. Tak, przykucnie pan. Nie kucnę, tylko ty. Dobra, wyrobi pan tak jeszcze raz. Dobra, pokażę pan te bokserki. Dobra, panowie fajną pracę. No i dobra. Proszę. Może się pan ubierać. O, dziękuję bardzo. Zadowoleni panowie? Słucham? Zadowoleni panowie? No ja najbardziej. Ja tak, zawsze marzyłem o tym. My też właśnie marzyliśmy, żeby tam panów majski zrobić. No ja wiem. Mężczyzna został rozebrany, miał na sobie tylko skarpety, zajrzano mu w miejsca intymne, wszystko w pomieszczeniu, które się najwyraźniej do tego nie nadawało, bez zachowania przepisów prawa, także w takim zakresie opisującym, jak taka kontrola ma wyglądać. Pomijając na chwilę bezzasadność całego haniebnego procederu, to mężczyzna nie był kontrolowany zgodnie z zasadami opisywanymi w prawie, z zachowaniem poszanowania godności. W przepisach odnośnie kontroli osobistej mamy wspomniane, jak ta sytuacja powinna wyglądać, a mianowicie, że osoba powinna być częściowo ubrana. Jak policjant sprawdził na przykład kurtkę i koszulkę, to przed sprawdzeniem dolnej części kontrolowany powinien mieć założone już te elementy, które już zostały sprawdzone. A tu postąpiono kompletnie inaczej. Dosłownie od dupy strony. Facet stał w samych skarpetach. Nie wiem, jaki tu szczególnie uzasadniony przypadek zaszedł, by spowodować całkowite rozebranie osoby i zaglądanie jej w miejsca intymne. Nie widać na filmie żadnego takiego powodu. Według mnie nastąpiło tu upokorzenie osoby kontrolowanej. Wszystkich inwalidów przeszukujecie? Jeżeli ktoś nie może zdjąć kurtki na przykład? Kto mówił, że pan nie może zdjąć kurtki i jest inwalidą? Słucham? Od kiedy my wiemy, że pan jest inwalidą? No już powiedziałem, że nie mogę zdjąć kurtki ze względu na problemy zdrowotne. A jakby mi pan powiedział tak? To Tak ja powiedziałem. mogę wierzyć na słowo, tak? Jakby każdy tak chodził i mówił, że ja jestem, nie mogę zdjąć kurtki, to nikomu nie jest. Ja rozumiem, ale no a co mnie to obchodzi? No ja panu mówię, jaki jest stan faktyczny. Ale nie to. No, rozumiem, no właśnie o tym mówię. No, czyli rozumiem, że panowie inwalidów przeszukują, którzy nie mogą zdjąć sami odzieży na przykład. Jeżeli nie są w stanie tego zrobić faktycznie, to okej, ale pan widzę, że jest w stanie się rozebrać. Jestem, a widział pan, ile to czasu trwało? Ile bólu mnie to kosztowało? Aha, to jest najmniej ważne, rozumiem. Coś jeszcze pan chce wypytać mądrego? Bo widzę, że sam mądrość. No same mądrości, no nie wiem, jeżeli wie pan, no jestem inwalidą i zdjęcie Ale danej ma pan kurtki... już kartę inwalidy, jakieś zaświadczenie, coś takiego? No tak, no mamy lekarskie, tak? W sensie od lekarza. Nie okazał nam takie informacje. A pan pytał, to powiedziałem, że nie jestem w stanie fizycznie tego zdjąć. Dokumenty, więc pan nic nie ma przy sobie, tak? No. Sprawdziliśmy, co pan ma przy sobie i pan nie ma takiego. Ale co ja mam obowiązek nosić przy sobie zaświadczenie lekarskie, że jestem inwalidą? Jeżeli chciałby pan, żebym wierzył panu, że jest pan inwalidą, to wypadałoby. Na jakiej podstawie ja mam wierzyć, że jest pan inwalidą? No nie wiem, na przykład zapytać o to Jak albo... cyganie żebrzą na wózkach, żeby wyżebrać parę złotych, to są inwalidami, bo siedzą na wózku? No nie, ale to jest do zweryfikowania, wie pan, nie? No nie jest. Jeżeli mi nie okaże dokumentu, to ja nie wiem, kim jest człowiek. No to jak pan zweryfikował to, kim jestem?
No w tej chwili po przeszukaniu pana zauważyliśmy, tak jak pan się zachowuje. Jak Ale mówię odnośnie tego, kim jestem, może zweryfikować informacje. Na słowo, tak? Według pana na słowo. Nie, no mogłem takie dokumenty panom dać, na przykład iść do domu, tak? A, iść do domu, to myśli pan, że my byśmy teraz czekali, aż pan pójdzie do No domu? dłużej na pewno to zajęło, niż wejść do mieszkania. Pan chciał, żeby to dłużej zajęło, bo pan chciał tu przyjechać. Nie, powiedziałem, że nie jestem w stanie zdjąć kurtki, rzeczy z kieszeni wyjąłem, wszystkie. Był pan w stanie i pan zdjął. Byłem, tak? Tak. Okej. Ja panu nie zdejmowałem, pan sam zdjął kurteczkę. Nie zdjąłem kurtki. Pan chyba żartuje. I założył pan. Nie, kolega zdjął mi kurtkę. Dobrze, zdjął pan, założył pan. Nie zdjąłem i nie założyłem, pan mnie słucha? Ale to co Z panem jest Kolega zdjął mi kurtkę. Założył pan kurtkę? Tak, to leżąc tutaj prawie na tych. Jeżeli to jest dla pana założenie kurtki, to przepraszam, no nieważne, tak? To jest nieważne. No i właśnie to jest wasze podejście do obywatela. Nieważne, że wiłem się z bólu i zakładałem kurtkę prawie wybijając sobie bark. Wystarczyłoby, żeby pan nie był roszczeniowy, okazał taki dokument. Ja jestem roszczeniowy. Powiedział, że mógłby pan okazać taki dokument i my byśmy wiedzieli, że pan może jest... Ale ja mam obowiązek nosić ze sobą dokument, że jestem inwalidą? Ale Ja nie podejrzewam, że napadnie mnie ktoś o północy i będzie z oczekiwał... naszej strony to wszystko. Ja jeszcze na protokół czekam. Pana, co? Na protokół czekam. Dobra. Z pana strony to wszystko być może, ale wie pan, no są pewne Poczekaj. procedury. Czemu? Pan sobie zajrzał w majtki i myśli, że koniec. Ci chłoptasie posuwają się do takich bezczelności w swoim zachowaniu, że trudno to w ogóle ubrać w jakieś słowa. Z nagrania ewidentnie wynika, że zdejmować kurtkę pomagał policjant, ale gdzie tam, będziemy bezczelnie kłamać. Mieliśmy tu do czynienia z perfidnym pogwałceniem praw obywatela na wielu płaszczyznach, brakiem poszanowania godności, niedopełnieniem obowiązków, osobistymi docinkami, dramatyczna interwencja, tak zwana łapanka bez przyczyny. Cały ten materiał, z którego tu skorzystałem, znajdziecie także przypięty w komentarzu. Dajcie znać, co sądzicie o takim zachowaniu, a może kogoś z was spotkały podobne bezzasadne i zwyczajnie bezprawne interwencje.